Białorusi jest też masa opuszczonych, dawnych polskich willi, domów, dworów, takich jak ten, który stoi samotnie pośrodku kołchozowego pola. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podróży kamperem po Białorusi. Tym razem udamy się do najbardziej polskiego miasta w tym kraju, czyli Grodna. Miasto, które przecina rzeka Niemen, ma prawie 1000-letnią historię i pomimo sporych zniszczeń podczas ostatniej wojny wiele zabytków odzyskało dawny blask. Oprócz monumentalnych zamków i kościołów w mieście znajdziemy też na każdym kroku, oprócz polskich śladów, symbole komunizmu. W tym filmie odwiedzimy też polski cmentarz, na którym znajduje się grób Elizy Orzeszkowej oraz groby obrońców Grodna. Nie zabraknie również spaceru ulicami Starego Miasta i sprawdzenia cen w lokalnych knajpach oraz białoruskiej wersji McDonalda. Historyczna część miasta jest na tyle nieduża, że bez problemu zwiedzimy ją w 1, maksymalnie 2 dni na piechotę. Ale zanim dotrzemy do samego Grodna, na chwilę jeszcze zatrzymamy się nad rzeką Niemen. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki Wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego filmu nie zapomnij zostawić komentarza taktycznego dla zasięgu i łapki w górę. Za chwilę będziemy przekraczać rzekę Niemen w poszukiwaniu kolejnej bardzo ciekawej wioski. Myślę, że większość Polaków czytała książkę bądź oglądała film Nad Niemnem. Okazuje się, że miejscowość Bohatyrowicze, przedstawiona w tej książce, istnieje naprawdę. I leży ona nad Niemnem, kilkanaście kilometrów od Grodna. To właśnie tutaj działa się akcja słynnej powieści Elizy Orzeszkowej, a za pierwowzór bohaterów książkowych posłużyli prawdziwi mieszkańcy wioski Bohatyrowicze wraz z jej założycielami. Zapraszam na kolejną ciekawą historię. Niedaleko wioski Bohatyrowicze, tuż nad brzegiem rzeki Niemen, natrafiamy na niezwykłe miejsce. Sądziłem, że to tylko legenda, ale faktycznie ono istnieje. Grób Jana i Cecylii. Czy jest to prawdziwy grób? Nie mam pojęcia, ale historia miłości tej pary, która ponoć założyła ród i całą wieś Bohatyrowicze, została zawarta w powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. I tutaj dokładnie nad samą rzeką Niemen, gdyż w tych krzakach przepływa majestatyczna rzeka, zaraz Wam ją pokażę, znajduje się taki oto symboliczny, a być może prawdziwy grobowiec. Możemy zejść schodkami w dół nad brzeg rzeki Niemen. Niestety zejście prowadzi tylko do Starorzecza Niemna. Sama rzeka jest kilkanaście metrów dalej i trzeba byłoby się przedzierać tutaj przez pokrzywy, żeby do niej dojść. Ale jako że będziemy jechać teraz na północ wzdłuż rzeki Niemen, tak na pewno znajdzie się jakiś punkt, gdzie zobaczymy ją w całej okazałości. I tutaj mamy kolejny świetny przykład zadbanego miejsca, które zostało zagospodarowane przez lokalnych mieszkańców. Ktoś zadbał o to, aby to miejsce zabezpieczyć dla potomnych i ocalić tą historię, jakże piękną dla naszej polskiej kultury i tożsamości. Jadąc w stronę Grodna, moją uwagę przykuł samotny dom w polach. Taka drewniana konstrukcja. Dom wygląda na opuszczony. Jak się dowiedziałem tutaj od spotkanego przechodnia, należał on kiedyś do rodziny Gorzkowskich, a pochodzi z początku XX wieku. Czyli jest to dom polski, wybudowany w stylu zakopiańskim. No można powiedzieć willa. Nie ma do niego obecnie żadnej drogi dojazdowej, a dookoła są wszędzie pola. Na szczęście już jest po zbiorach, więc nikt mnie tu nie opierdzieli, że jakieś uprawy niszczę. A ten dom po wysiedleniach ludności polskiej z tych terenów został przekazany oczywiście, jak żeby inaczej, do własności miejscowego PGR-u. I utworzono tutaj mieszkania dla pracowników. Ponoć jeszcze kilka lat temu mieszkały tu jakieś rodziny z PGR-u pobliskiego, a nawet jest kalendarz z 2019 roku i zostały one niedawno wysiedlone do nowych domów, które im Łukaszenko pobudował gdzieś tu w okolicy.
Ktoś porozwalał piec, pewnie powyciągali metalowe drzwiczki na złom. O, i taka tapeta, fototapeta, las brzozowy. W Polsce takie same były, pamiętam. Wszystko ogrzewane piecami. Nie mieli to ogrzewania centralnego, no ale dom ma grubo ponad 100 lat, więc nie ma się co dziwić. Dom ma też piwnicę, więc zobaczymy, co tam się kryje. Zawsze w piwnicy są jakieś najciekawsze rzeczy. O, są jeszcze przetwory. Dawniej mieszkańcy nie zabrali swoich przetworów. Są pomidory, jakieś leczo, ogórki. Czyli taka piwnica na przetwory. Też została ona już podzielona. No nic raczej ciekawego tutaj nie znajdziemy. Tego typu dom w Polsce byłby wpisany do rejestru zabytków albo przeniesiony do jakiegoś skansenu. No tu pewnie zostanie zburzony za niedługi czas i zrobią na nim pole, bo jest teraz tylko taką oazą w środku zielonego pola. No ale nie jest też niczym niezwykłym, bo takich domów na Białorusi jest całe mnóstwo. Tutaj mamy nawet z tej strony schody. Jest on aż 3-piętrowy. W tych stronach rzadkość, dlatego akurat spośród tych setek tysięcy chyba nawet opuszczonych domów zatrzymaliśmy się akurat przy tym. Życie ciężkoje jak czarny les. Pył drogi, deszczu agres. U chleba холод, na serce dym. Słońce się a my все zim. Witam z najbardziej turystycznego miasta Białorusi, czyli Grodna. Jest to też ponoć miasto, które ma najwięcej zabytków oraz najwięcej śladów Polski. Przed zarazą to miasto było tłumnie odwiedzane przez turystów z Polski. Do granicy polsko-białoruskiej, stąd jest jakieś kilkanaście kilometrów. Była tutaj strefa bezwizowa, można było przyjechać w rejon grodzieński bez wizy. Turyści z Polski do Grodna już raczej nie przyjeżdżają, ale miasto stoi nadal tak jak stało, więc ruszam pokazać Wam najciekawsze zabytki i atrakcje tego dawnego polskiego grodu. Poszukamy też oczywiście polskich śladów i zobaczymy, co uda się dzisiaj ciekawego znaleźć. Zwiedzanie zaczynamy w historycznym centrum przy zabytkowej remizie Straży Pożarnej. Nad miastem góruje stara wieża pożarnicza. Kiedyś tak strażacy wypatrywali pożarów, a jako że miasta były drewniane, wystarczył jeden mały pożar, aby wszystko poszło w pizdu z dymem. Na budynku straży jest też ciekawy mural przedstawiający, jak zmieniał się uniform strażaków przez dziesiątki lat. No i obok widzę, idzie sobie inżynier, który chyba jednak nie pojedzie do Polski, bo zakotwiczył się tutaj na dłużej i może nawet jak weźmie ślub z Białorusinką, to dostanie tutaj prawo stałego pobytu. Jeśli chodzi o ławki takie do posiedzenia, tak Białoruś naprawdę wygrywa. To jest numer 1 na świecie. Spójrzcie, jak wygląda ławka pod starą remizą Straży Pożarnej, która no jeszcze działa. Była to pierwsza remiza strażacka w Grodnie. W Grodnie mieści się również bardzo ciekawa synagoga wpisana na listę UNESCO. Została założona w 1578 roku. Nazywana jest Wielką Synagogą bądź Synagogą Chóralną. Powstała na miejscu poprzedniej drewnianej bożnicy z XIV wieku, a budynek w tym renesansowym stylu zaprojektował słynny włoski architekt Santigucci. Wnętrze mogło pomieścić aż 2000 wiernych. Oryginalna synagoga spłonęła jednak w 1899 roku, a to, co widzimy dziś, jest to efekt rekonstrukcji, która trwa do dziś, bo pejsaci wzorem niektórych księży będą chyba zbierać do końca świata i o jeden dzień dłużej pieniądze na renowację tego obiektu. Jakie są ceny w food trucku w samym centrum Grodna? Ano piwko wypijemy sobie za 6 rubli, a za kanapkę typu szarma zapłacimy 10-12 rubli. Hot dog to zaś koszt 5, 6, a nawet 7 rubli. 6 sztuk nuggetsów kosztuje 6 rubli. Grodno ma 2 zamki. Stary zamek i nowy zamek. Stary otoczony jest fosą, znaczy się był, bo dziś w fosie jest droga i prowadzą do niego 2 mosty. Jeden drewniany, drugi kamienny. A ze wzgórza zamkowego roztacza się piękny widok na dolinę rzeki Niemen. Niemen przecina przez sam środek miasto Grodno. Można tutaj nawet wybrać się na rejs łodzią, ale teraz jest chyba za niski stan wody, żeby to było możliwe.
Początki starego zamku sięgają aż XI wieku, a naprzeciwko niego znajduje się tak zwany Zamek Nowy. Ukończony w 1742 roku w stylu rokoko, odbywały się tutaj sejmy polsko-litewskie. Zamek oczywiście został zniszczony w 1944, kiedy przechodził tędy front. Następnie w latach 50. go odbudowano. Dziś mieści się w nim muzeum. Możemy pozwiedzać jego wnętrza, zapoznać się z historią Grodna. A z terenu przyzamkowego również roztacza się piękny widok na rzekę Niemen. No może trochę tylko na tym zamku nie pasuje takie godło sierpa i młota, no ale to jest Białoruś. Taki tutaj mamy jednak koloryt. Pewnie jak to odnawiali w latach 50., tak od razu umieścili ten symbol. Zamek ten służył jako letnia rezydencja polskiego króla Augusta III Poniatowskiego. No zapewne kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Dziś na głównej kopule mieści się iglica z czerwoną gwiazdą, a cała budowla jest jakaś taka szara w siermiężnym stylu, typowym dla komunistycznych budynków z lat 50. Do historycznej zabudowy centrum Grodna zdaje się nie pasować budynek Teatru Dramatycznego, postawiony przez Sowietów, pewnie jakieś lata też 50. podczas odbudowy miasta. Zarówno i stare polskie zabytki, i bloki z wielkiej płyty, troszkę takie odnowione. No, miasto uległo mocnym zniszczeniom. Raz podczas obrony we wrześniu 1939 roku, następnie w 1944, kiedy przechodził tutaj kolejny front. I na głównej ulicy miasta, tuż przed wjazdem na tak zwany Stary Most, mamy kolejny pomnikowy czołg T-34. O Grodno toczyły się ciężkie walki z Sowietami już w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej, następnie w 1939, czego Sowieci też nie zapomnieli, chyba nawet do tej pory. I kiedy w 1944 ustanowiono nowe granice, Grodno znalazło się w ziemiach ZSRR. Sowieci zniszczyli wiele polskich zabytków, wysadzili w powietrze m.in. barokowy kościół i klasztor Bernardynek. I dziś to właśnie w tym miejscu stoi ten niepasujący tutaj budynek Teatru Dramatycznego. Oba brzegi rzeki Niemen łączy tak zwany Stary Most. W tym miejscu we wrześniu 1939 roku toczyły się ciężkie walki. Polscy obrońcy Grodna przez kilka dni stawiali czoło sowieckiej nawale. O ile nie znajdziemy tutaj żadnych śladów mówiących o polskiej obronie Grodna, tak na tym moście jest jedna tablica, która przypomina tamte wydarzenia. I praktycznie w żadnych tutaj muzeach wojennych nie znajdziemy wzmianki o tym, co działo się we wrześniu 1939. Tak na tym moście jest jeden ślad heroicznej obrony Polaków. Przy wjeździe na Stary Most mamy jedyny ślad walk z 1939 roku, aczkolwiek nie jest tutaj to w żaden sposób napisane. Porucznik Grigorij Aleksandrowicz był dowódcą batalionu czołgów, który miał za zadanie zdobyć Grodno. Jednak poległ on przy tym moście w walce z Polakami. Jeżeli interesuje Was historia obrony Grodna, tak jest nawet dość nowy polski film. Nazywa się on Grodno 39. Nie jest to może dzieło wybitne, ale jak na polskie warunki warto obejrzeć i zobaczyć, jak wyglądała bohaterska obrona Grodna we wrześniu 1939 roku. Jest to taki mało znany i trochę zapomniany epizod naszej kampanii wrześniowej. Podczas zdobywania Grodna Sowieci ponieśli spore straty. Stąd już w pierwszych dniach okupacji zaczęli mścić się na ludności polskiej, rozstrzeliwując kilkuset obywateli Grodna, żołnierzy oraz osoby, które pomagały w jakikolwiek sposób w obronie tego miasta. Rzeka Niemen płynie głębokim wąwozem, stąd wzdłuż jej brzegów są naturalne punkty widokowe. Widać, że przyciągają one dziesiątki turystów i mieszkańców. Laski robią sobie tutaj na potęgę zdjęcia, dużo ludzi siedzi, spaceruje, ale też co mnie zaciekawiło, w całej Białorusi nie było do tej pory widać ani jednego pijaka, żula, menela czy bezdomnego. Tego nie ma. No w Polsce do jakiego miasta byśmy nie pojechali, tak ktoś się zawsze przypałęta, kierowniku pożyć 2 złote. Nawet jeśli nas nie zaczepiają, tak można też spotkać amatorów tanich trunków. Tutaj naprawdę nie widać, żeby ktoś cokolwiek spożywał gdzieś w plenerze, żeby się ktoś zataczał czy szedł pijany. Dziwne to jest. Spodziewałem się, że w byłej Republice Związku Radzieckiego to raczej wszyscy będą walić w gaz. Być może piją, ale nie robią tego publicznie. Jak cień, jak krople
плача земля, але хоча знов сіті жнуть, жить і співать. Пескова доля, нам не утекать. Пескова доля, як тінь, як кров, плача земля, але хоча знов сіті жнуть, жить і співать. Пескова доля, нам не утекать. Na fali hejtu i różnych sankcji część międzynarodowych korporacji niby wycofała się z Rosji i Białorusi, ale jak widzieliście wcześniej, działa tu normalnie KFC, Burger King, zaś nie ma McDonalda. Ale w miejscu, gdzie wcześniej były McDonaldy, jest teraz coś takiego, McBuy. Zmieniono w zasadzie tylko logo, no i na dobrą sprawę nie wiem, czy jest to nadal własnością McDonalda, tylko zmieniono logo, żeby tak nie kłuło w oczy, czy zostało to sprzedane i przejął to jakiś białoruski przedsiębiorca. No ale sprawdzimy, czy asortyment jest zmieniony, czy jest dokładnie to samo. W środku wizualnie nie różni się to niczym od typowego McDonalda. No a spójrzmy na menu. Hamburgery takie same jak w McDonaldzie. Ceny od 7 rubli do nawet 19 za jakiegoś tam wielkiego, ale mamy i też cheeseburgera za 4 ruble. Chicken burger również, czyli ceny hamburgerów od 4 rubli. Lody identyczne jak w McDonaldzie. Najtańszy lód kosztuje 4,5 rubla. Nie, jest i za trójkę takich rożku. Koktajl czekoladowy, waniliowy 5 rubli. Frytki, porcja małych frytek to koszt 4 rubli. Zaś najtańsza kawa kosztuje niecałe 5 rubli. Kole, fanty, sprite'y to cena 4,5 rubla. Zestaw wielki hamburger, frytki, kola i jakiś sok 33 rubla. Od 38 do 45 rubli. No taki naprawdę spory. 2 hamburgery, porcja frytek, nuggetsów, ziemniaków i 2 kole. To jest koszt coś lekko ponad 40 zł wyjdzie. A najdroższy zestaw potężny kosztuje jakieś 50 zł. Wizualnie chyba jest to samo. Jeżeli macie pewność, to możecie napisać w komentarzu, czy menu się zgadza, czy nie. Bo szczerze to nie jestem fanem McDonalda i nie znam tego na pamięć. Chyba coś, czego nie ma w polskich McDonaldach. Krewetki. Zestaw krewetek w takiej tortilli możemy kupić za 15, a krewetki w tempurze 10 sztuk kosztuje 20 rubli. Na Białorusi są też auta elektryczne, są ładowarki, oczywiście głównie produkcja chińska. I mówiłem, że nie ma tu pijanych i proszę, są 2 kobiety, które ledwo idą, jedna drugą prowadzi. Można, ale zobaczcie, idą sobie z kulturą. Obok katedry świętego Franciszka Ksawerego mamy dom Stefana Batorego. Ponoć w tym budynku przebywał król polski Stefan Batory, kiedy przyjeżdżał do Grodna. I nawet Grodno przez 10 lat było stolicą Polski. Tak się spodobało Batoremu, że przyniósł tutaj stolicę. Warto wejść do bazyliki, gdzie znajduje się m.in. tablica poświęcona królowi Polski Stefanowi Batoremu oraz mnóstwo tablic pamiątkowych wspominających znanych, możnych tego miasta. W takim miejscu widać, jak kiedyś bardzo bogate to było miasto. Poziom zdobień i złocenia tego wszystkiego naprawdę olśniewa. Akurat trafiliśmy na końcówkę mszy w języku polskim, które odbywają się tutaj chyba każdego dnia, więc będąc w Grodnie, jeżeli czujecie potrzebę duchową, tak można zajść do bazyliki i posłuchać mszy w swoim ojczystym języku. W Grodnie mieszka nadal bardzo wielu Polaków, stąd nie trudno usłyszeć tutaj język polski. Jest też mnóstwo napisów, jakichś tablic informacyjnych jeszcze w języku polskim. Nie zostało to wszystko usunięte. Miejscowa ludność dba o to, aby ta polska tożsamość w tym miejscu zachowała się jeszcze na długie lata. A tak wygląda budynek kurii, który znajduje się z tyłu za bazyliką. Bardzo przyjemnie tutaj biskupi sobie żyją. Za bazyliką uchowało się jeszcze trochę wąskich uliczek, które oddają taki klimat tego starego miasta, ale już ta część jest naprawdę niewielka.
Można przyjąć, że główny rynek miasta znajduje się na Placu Sowieckim. Nie przypomina to typowego Starego Miasta, ale jest dużo straganów, jakichś budek z jedzeniem, z pamiątkami. Ale jak widać, stoi to puste. Pomimo, że ceny dla nas mogą się wydawać bardzo atrakcyjne, tak chyba jednak dla Białorusinów jest nieco drogo. Wygląda to jak taki wielki kiermasz świąteczny. Różne produkty, zakąski, przekąski, piwko. Ceny naprawdę niskie, wszystko jest tu, widzę, po 3, 4, 5, 6 rubli. Jak się prezentują ceny na grodzieńskim street foodzie, szaszłyka zjemy za 7 rubli, to jest tutaj najdroższe danie. Jedna sztuka kukurydzy gotowanej 6 rubli, hot doga zjemy za 6,5 rubla już nawet, nuggetsy za 6, frytki za 5, piwo wypijemy 6 za półlitrowe, kwas za 4. Myślę, że cena jest taka adekwatna. No nawet jeżeli przyjmiemy, że oni zarabiają połowę mniej niż my, tak, cenowo i tak wychodzi taniej, bo u nas na takim rynku dużego miasta, na takim kiermaszu produktów nie kupimy piwa za 12 zł, czy nawet za 15, tylko jest ono droższe. I o ile płaca niby ta minimalna na Białorusi nie wygląda imponująco, bo kształtuje się w okolicach około 1500 zł w przeliczeniu, tak chyba jednak dużo ludzi zarabia więcej, gdyż stać ich na nowe samochody, markowe ciuchy. No jeżeli są zupełnie inne koszty życia, to można zarabiać mniej. Przypomnijcie sobie, ile zarabiało się w Polsce jeszcze przed zarazą, zanim sztucznie zaczęli podnosić wypłaty, minimalne wynagrodzenie. Poniedziałkowy wieczór w Grodnie, kiedy propaganda w zachodnich telewizjach przedstawia Białoruś jako kraj niebezpieczny, gdzie na każdym kroku czai się tutaj jakieś niebezpieczeństwo na biednego polskiego turystę, że chcą go zwinąć różne służby tylko za to, że jest Polakiem, bądź chce go ktoś tutaj obrabować, pozbawić majątku, a może nawet i życia. Tak, życie toczy się tutaj zupełnie normalnie. Tak wygląda turystyczny deptak w Grodnie. Grodno jest jednym z najbardziej popularnych wśród międzynarodowych turystów miast na Białorusi, a jeszcze przed całą zarazą Polacy odwiedzali to miejsce bardzo tłumnie. Pewnie jesteście ciekawi, co się spożywa na Białorusi w kamperze. Ano, do popicia oczywiście oryginalny sowiecki szampan. Kosztuje to jakieś 6 rubli. Do tego jest mnóstwo ciekawych serków. Ten akurat jest o smaku kraba, są też o jakimś smaku krewetek, różnych ryb. Każdy znajdzie coś dla siebie. Podrabiany kawior z serkiem, koszt 6 rubli. Pyszne są białoruskie sery, zarówno te żółte, jak i te białe. A jeżeli chodzi o deser, polecam takie serniki. Jest tego chyba z kilkadziesiąt różnych smaków. Kosztuje to około rubla. Są pistacjowe, mleczne, malinowe, serowe. Pyszna rzecz. Taka leciutka kolacja w zupełności wystarczy. Nie ma czasu jeść, jest tyle atrakcji do zobaczenia, ale warto próbować tych produktów. No a szkoda, że nie można nic przywieźć do Polski, bo przez Litwę ponoć wszystko zabierają. Tutaj możemy zakosztować jedzenia w lokalnych knajpkach, kupić różne pamiątki, czy ogólnie przespacerować się i poczuć klimat Starego Grodna. Życie zaczyna się tutaj dość późno. Jest w tej chwili 10 rano. Praktycznie wszystkie sklepy są jeszcze zamknięte. Na Białorusi nic nie otwiera raczej wcześniej niż o godzinie 10. Jako że Białoruś jest w innej strefie czasowej niż Polska, tak robi się latem ciemno o godzinę później. Zaś wieczorem ten deptak zamienia się w tętniące życiem centrum, serce miasta. Grodno to pomieszanie starego XIX-wiecznego stylu z postsowieckim klimatem. Oczywiście w mieście nie może zabraknąć centralnego placu o imieniu Lenina, na którym stoi wielki pomnik Ojca Rewolucji. Wszystkie place miejskie, jakieś skwery toną w kwiatach. Nie są to może jakieś wyszukane kwiaty, takie pospolite bździuchy, begonie, petunie, ale naprawdę wygląda to przepięknie. No i unosi się wszędzie odpowiedni zapach.
W Grodnie mieszkało oprócz polskich królów wielu wybitnych artystów, Polaków związanych z kulturą naszego narodu. Idziemy teraz ulicą Orzeszkowej do dawnego domu, w którym mieszkała, żyła, tworzyła Eliza Orzeszkowa. Nieopodal domu słynnej pisarki znajduje się pomnik poświęcony Elizie Orzeszkowej. W Grodnie zachował się oryginalny dom Elizy Orzeszkowej. Pierwotnie stał on trochę w innym miejscu, ale został rozebrany i przeniesiony tutaj. Obecnie mieści się w nim muzeum i za 2,5 rubla możemy zwiedzić 2 komnaty, podziwiając pamiątki po słynnej polskiej pisarce. Niestety muzeum dziś jest nieczynne, bo trwa jakiś remont, więc nie ma możliwości, aby pokazać Wam, jak to wygląda w środku. Ten dom należał do drugiego męża Elizy Orzeszkowej, który zmarł po 2 latach małżeństwa podczas jej przyjęcia imieninowego, więc można powiedzieć, że wykończyła chłopa. Zaś pierwszy mąż Elizy został przez nią porzucony, kiedy to zesłano go na Sybir. Można powiedzieć, że na tamte czasy była to taka kobieta mocno wyzwolona. Dziś to się nazywa silna i niezależna kobieta, która później poszukuje terapii u różnych psychologów i psychiatrów. W mieście jest mnóstwo kościołów katolickich, ale są również i prawosławne. Najciekawszym będzie chyba Sobór Pokrowski. Budynek z zewnątrz akurat w tej chwili jest w remoncie, ale można podpatrzeć w środku prawosławne modły. Кричать в поле старые дрова, болю в руках, але жить треба, научить срака, не лє води, зорки в небе, але без мари. Зорки падають, їм сльози у нож, вітер співає, няма кому даль, земля шепче, слухай, брат, доля тяжка, але ти мой сам. Na zakupy w Grodnie najlepiej wybrać się na Skidelski Rynek. To lokalne targowisko, taki bazar w starym stylu. Znajdziemy tutaj różne tureckie oraz rosyjskie produkty. Można kupić podróbki znanych marek, srucze, tani Armani. Tu już jakieś tam okulary kupimy za 15-20 rubli. Oryginalnego Ray-Bana, a dresik Adidasa luksusowy z 4 paskami można kupić już od 30 rubli, z tego co widać. Na bazarze wzorem wschodniego stylu nie zabraknie również wielkiej hali z jedzeniem. Kupimy tutaj mięso, bułki, chleb, sery, ogólnie produkty świeże. Bardzo tanie są jajka. 10 sztuk kupimy już nawet za niecałe 2 ruble, a jakieś najdroższe kosztują 3,30 rubla za 10 jajek. Czyli wychodzi nawet niecałe 20 kopiejek za jajko. Sporo polskich śladów znajdziemy tradycyjnie na cmentarzu. Najstarszy cmentarz farny w Grodnie mieści się tuż nad brzegiem rzeki Niemen. Cmentarz podzielony jest na 2 części, prawosławną oraz katolicką polską. Część prawosławna wygląda w większości tak, jest zarośnięta, porośnięta, zaś część katolicka, zobaczcie, jest wyczyszczona. I to ciekawe, wszystkie cmentarze, które widziałem na Białorusi do tej pory, te prawosławne, są właśnie zarośnięte. No oni chyba lubią takie zakrzaczenia. Na tym cmentarzu spoczywa wielu wybitnych Polaków. Ponoć nadal 20% mieszkańców Grodna identyfikuje się jako Polacy. Tak wynika z ostatniego spisu powszechnego na Białorusi. Obecnie w Grodnie mieszka ponad 360 000 ludzi, więc jest to bardzo duże miasto jak na warunki białoruskie. Zaś przed II wojną światową Polacy stanowili aż 60% mieszkańców. Drugą najliczniejszą grupą etniczną byli Żydzi, którzy stanowili 37% mieszkańców, a pozostałą część społeczeństwa tworzyła mieszanka Litwinów i Ukraińców. I oto mamy grób Elizy Orzeszkowej. Prosty, czarny, kamienny nagrobek. Spoczęła ona tutaj razem ze swoim drugim mężem, Stanisławem Nachorskim, tym, którego wykończyła na swoich imieninach. Swoją drogą musiał być dobry melanż, aż chłop odszedł z tego świata prosto przy stole. Obok grobu Orzeszkowej mieści się grób Adama Mokrzyckiego, generała brygady Wojska Polskiego. Gdzieś są tu również mogiły obrońców Grodna.
W części cmentarza mamy kwatery obrońców Grodna z 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej oraz grób 13-letniego Tadeusza Jasińskiego, który zginął 20 września 1939 roku z rąk Sowietów, którzy szturmowali miasto. Chyba połowa pochowanych na tym cmentarzu wojskowym to żołnierze nieznani. Na niektórych krzyżach widnieją nazwiska, stopnie wojskowe, a nawet przynależność do danej jednostki, ale jednak większość krzyży ma taki oto napis. Na wielu krzyżach widnieje również napis Jazda tatarska, gdyż w 1920 roku pułk tatarski walczył razem z Polakami i bronił tutaj Grodna przed czerwoną nawałą. Kolejny grób generała, Bernard Wojciecki, wojenny inżynier, generał major, zmarł w 1910 roku, więc służył ewidentnie w armii carskiej. Nawet widać po zdjęciu w mundurze carskim. Najbliżej kaplicy cmentarnej pochowani są księża. Groby zaczynają się od XIX wieku, a kończą na czasach współczesnych, tak jak księdza Jana Gaweckiego z 2024 roku. I pierwszy raz widzę taki kolorowy, nie wiem, nadruk, print, jak to powiedzieć, na grobie. I to jest chyba przyszłość sztuki cmentarnej. Można wydrukować dowolne zdjęcie na płycie marmurowej. Na kaplicy cmentarnej umieszczono tablicę obrońcom Grodna we wrześniu 1939 roku. Tablica została umieszczona dopiero w 1993 roku, zauważcie. Wcześniej takie rzeczy nie byłyby tutaj możliwe. I druga tablica ofiarą terroru w latach 39-56. Bo tak jak wspominałem wcześniej, mieszkańcy Grodna w pierwszych latach sowieckiej okupacji byli dość mocno prześladowani, zwłaszcza ci, którzy brali czynny udział w obronie Grodna w 1939 roku oraz mieli jakikolwiek tutaj związek z władzami miejskimi. Ten cmentarz jest prawdziwą kopalnią wiedzy o polskiej historii tego miasta. Można byłoby tu krążyć godzinami, wyszukiwać jakieś ciekawe groby, wyszukiwać informacje o osobach, które tutaj spoczywają, bo za każdym z takich grobowców kryje się jakaś historia. Tam za cmentarzem widzicie teraz wieżę domu. Ten dom jest opuszczony, on jest chyba dość nowy, ale tak jak tutaj mówią mieszkańcy, nazywają go domem Drakuli. Ktoś sobie coś takiego tutaj wybudował. Poniżej cmentarza w wąwozie płynie rzeka Niemen. Akurat przez krzaki teraz ją nie widać, ale tam mamy w oddali most kolejowy na Niemnie. I nawet udało się znaleźć grób, można powiedzieć, z rodzinnych stron. Kobieta pochodziła ze Szczebrzeszyna, z Roztocza, a zmarła tutaj w Grodnie w 1930 roku. Kolejny ciekawy grób, Wacław Myślicki, był dyrektorem gimnazjum imienia Sienkiewicza w Grodnie, zamordowany przez NKWD w 1940 roku podczas represji inteligencji polskiej. Grób baronowej Krzywickiej, żyła lat 34, zmarła w 1872 roku. Jednocześnie z 8-letnią córeczką. Pewnie była to jakaś ciekawa historia, bo chyba zginęły w wypadku, skoro razem. Na grobie widnieje nawet inskrypcja, kto go zrobił. Pracownia Józefa Mandzel w Warszawie, czyli prawdopodobnie jakaś manufaktura żydowska. Obok mamy grób ojca i syna Zygmunta Hangel, baronów. Sporo grobów na tym cmentarzu jest odrestaurowanych, ale mnóstwo czeka jeszcze też na swoją kolej. Ważne, aby to było zrobione w miarę szybko, zanim pamięć o tych ludziach zginie bezpowrotnie. Na części prawosławnej wyróżnia się kwatera żołnierzy radzieckich z 1944 roku. Pierwszy kamienny most został wybudowany w tym miejscu w 1908 roku. Później w wyniku działań wojennych został zniszczony i Sowieci odbudowali go dopiero w 1949. Rzeka Niemen zapewne kiedyś niosła dużo więcej wody. Tutaj była pełnoprawna żegluga, można było dopłynąć stąd nawet do Morza Bałtyckiego. Dziś widać, że wody brakuje. Za starym zamkiem mieści się najstarszy budynek w Grodnie. To cerkiew z XI wieku, która ma już prawie 1000 lat. Oczywiście budynek nie uchował się do czasów obecnych w całkowitym oryginale, gdyż pierwotnie ta cerkiew stała kilkanaście metrów wyżej i w wyniku osunięcia się skarpy uległa sporym zniszczeniom, ale
Cerkiew odbudowano z oryginalnych materiałów, stąd dzisiaj nawet ciężko poznać, co jest oryginałem, a co jest rekonstrukcją. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki spacer po Grodnie, śladami, którymi chodzili kiedyś polscy królowie, a następnie możni lub mniej możni mieszkańcy tego miasta. Filmem z Grodna kończymy również serię białoruską. Mam nadzieję, że podobały Wam się te miejsca, które pokazałem. Oczywiście można by było pokazać jeszcze dużo więcej, ale tylko tyle niestety udało się zobaczyć podczas 10-dniowej podróży po tym kraju. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jeszcze wrócić i po publikacji tego materiału nie dostanę dożywotniego zakazu wjazdu do Białorusi. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś miejsca w tym kraju, które nie zmieściły się w tych filmach, piszcie śmiało w komentarzach. Ja zawsze na bieżąco zaznaczam miejsca, które mi polecacie na mapie i jeżeli jestem gdzieś w okolicy, staram się je odwiedzać, a później pokazywać Wam na tych materiałach. Dziękuję również wszystkim, którzy wspierają ten kanał. Pamiętajcie, że ja nie jestem youtuberem na pełen etat, jak ci najpopularniejsi, stąd na co dzień muszę normalnie zarabiać na te podróże i jak to się mówi, na chleb i piwo. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Białorusi, piszcie śmiało w komentarzach lub wiadomości prywatnej, a ja tymczasem zbieram się i będziemy ruszać na granicę, wracać do Polski przez Litwę. Co, jak mniemam, nie będzie prostym procesem, stąd polecam też obejrzeć film odnośnie przekraczania granicy unijno-białoruskiej, bo to, co się tutaj wyprawia, to nie powstydziłby się nawet najczarniejszy bantustan gdzieś z głębi Afryki. Na drogach powietrze gustoje, słońce piecze, jak bycem чужое. Старые chaty, w okna jak w oczy, глядять на нас, jak świadki той ночи. Тут час, jak cień, idzie powolno, dusza małczyć, a serce wolno. Jako że w Białorusi postępuje coraz bardziej migracja ze wsi do miasta, w miastach buduje się sporo nowych osiedli. A nawet te stare nie wyglądają jakoś źle, bo bloki z wielkiej płyty czy jakiejś białej cegły są malowane na różne ciekawe kolory. Na niektórych są dość fantazyjne murale nawet i ożywia to mocno ten krajobraz. Też zauważcie, ile jest przestrzeni pomiędzy tymi blokami zielonych. Nie ma też problemu widać z miejscem parkingowym, bo tych parkingów jest tutaj sporo. Nie trzeba zastawiać uliczek dojazdowych, też widać jakieś są tam przedszkola, szkoły pomiędzy tymi blokami. Jeszcze budowy tutaj trwają niektórych obiektów. No i może w Białorusi zarabia się połowę mniej niż w Polsce. Ludzie narzekają, że zarabiają za mało, ale czy w Polsce nie narzekają? Kto z Was uważa, że zarabia odpowiednią ilość gotówki? Czy nie chciałbyś zarabiać więcej? Oczywiście, że tak. Polacy też narzekają, więc jak spytamy jakiegoś Polaka, czy dobrze mu się wiedzie, czy nie chciałby zarabiać więcej, czy podoba mu się to, co robi rząd, to i tak prawdopodobnie powie, że nie. Podobnie będzie tutaj. Mieszkania widać są, bezdomnych jakoś tam na ulicy nie widać, czyli ludzie mają gdzie mieszkać, chodzą dobrze ubrani, nikt tu nie chodzi obdarty w jakichś szmatach brudnych. Mają dobrej jakości rowery, mnóstwo też jakichś rowerów elektrycznych, motorów. Chyba nie zarabiają jednak w większości tej płacy minimalnej. Jest też mnóstwo nowych samochodów elektrycznych, głównie produkcji chińskiej. Nie wygląda to naprawdę na biedne państwo. Oczywiście dysproporcja pomiędzy takim miastem a wsią z kołchozu jest olbrzymia, ale to samo mamy w Polsce. Zestawmy centrum Warszawy czy jakiegoś dużego miasta z wsią na Podlasiu i otrzymamy dokładnie takie same kontrasty. Żeby zatankować, najpierw musimy iść na stację, zapłacić z góry określoną kwotę albo powiedzieć, że chcemy do pełna i dopiero odblokują nam dystrybutor. No boją się chyba, żeby ktoś nie odjechał bez płacenia. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu, a my tymczasem ruszamy w kierunku granicy białorusko-litewskiej. Gdyż na jedynym obecnie czynnym przejściu granicznym z Polską czas oczekiwania na wyjazd z Białorusi wynosi 10 dni. Przez Litwę ponoć pójdzie szybciej, ale sama operacja przekraczania granicy nie należy do typowych, a komentarze podróżnych w internecie nie napawają optymizmem. W sumie to sami nie wiemy, czego się spodziewać. Ale jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, dowiecie się w kolejnym odcinku.
Na koniec nie zapomnij podzielić się wrażeniami w komentarzu i udostępnić ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!